Poniedziałek, Paweł. Siemanko. Cześć, witam. Już walczymy tak naprawdę z 2 godzinki. No, tak jedziemy. spoglądając, dobre 2 godzinki. Jedziemy razem z Bizonem. Powiem Ci szczerze, że jest kilka niespodzianek w polu. Niespodzianki? Powinny być. Na samym początku było tak, tu możecie nisko jechać, tu możecie nisko jechać. I kto był pierwszy? Obkosiliśmy dookoła i ja mówię już do Pawła na krótkofalówce, Paweł, jedź wyżej, bo są kamienie. No, I co mówi właściciel? Kamieni nie ma. kamieni nie ma. Dopiero jak chwyciłem jeden, drugi, A też wczoraj miałeś okazję oponę złapać, to opona pokazywaliśmy na też się live. trafiła. Była na live? Była. Tak. No powiem szczerze, że kosimy różne pola i nie zawsze można wierzyć na słowo, że nie ma kamieni. Tak, Nie? jeśli zbierali, to tutaj mamy dwie rzeczy do porównania. Kamień i oponę. Oponę ktoś wrzucił. Dokładnie, bo to było przy samej trasie. Tak, no i w tym przypadku pole z kamieniem, z kamieniami było przy posesji innego właściciela poprzedniego. No właśnie, i tam była taka opcja podejrzenia, że ktoś się kamienie popodrzucał. Ale te kamienie zdarzały się na całym polu. Na całym polu, więc nie możemy tak, wiesz, opiniować się na jednym. Dokładnie. Po prostu kamienie były. No, i jedziemy trzeba było... nie na swoich polach, nie znamy, więc jedziemy ostrożnie. Nie? Tak. Ty jedziesz kombajnem rotorowym, jadę klawiszowym. Ile masz godzin już zrobione? Ja dobijam do 60, mam 58 z groszem, czyli już prawie 59, czyli tą 60 mogę mu To w hektarach mniej zaklepać. więcej? W hektarach myślę, że tak pod 80 dobijam. Okej, no ja mam 100 godzin i prawie 100 hektarów. Także 98 jak sobie liczyłem Czyli się już. pokrywa się. Pokrywam się. No, ja też dużo jeździłem drogą, bo miałem sporo przejazdów, kilka razy jechałem z firmy do siebie. Tak, Więc dłuższy dystans. Nie? Dłuższy dystans. Mam 500 km zrobione kombajnem. O, co do kilometrów to nie To sprawdzałem, nie sprawdzałeś. ale 400 przekroczyłem. 400 przekroczyłeś. No, wczoraj mieliśmy okazję pojeździć trochę drogami też. Powiem Ci szczerze, mam co robić, żeby Cię dogonić. Trochę szybszy jesteś. Sprawdzimy, jak będzie cały uzbrojony. Z wózkiem razem. Z wózkiem. Ja miałem przypadek, goniłem was, bo puściłem was pierwszych. Tak, ale ja też jechałem sobie tak na spokojnie. I mało brakowało, prawie was dogoniłem. Byś nas wyprzedził, tak. Dobrze, wioska ma 3 wjazdy, wjechałem drugim, a nie trzecim, no i byliśmy równo. I byliśmy równo. No powiem Ci szczerze, prędkość kombajnu, wszystko trzeba robić z głową, nie? To nie tak, że jedziemy na maksa i... To nie jest wyścigówka. Dokładnie. My tym jeździmy i my wiemy, jak możemy sobie nim jechać. Dany rolnik, operator taki z drogi, no od razu też nim tak nie pojedzie. Ale nie? też, nie wiem czy zauważyłeś, ale osobówki, które się z nami mijają, jadą z tyłu, w ogóle nie uważają, nie? Jadą po prostu na siłę. No był przypadek, że dało się to zaobserwować. Już nikt nie myśli, tak z rok, 2 lata temu to jeszcze zjeżdżali. Było lepiej, nie? Teraz takie już- nawet celowe to zachowanie ja No zauważam. wczoraj kilka razy nam mrugali, nie wiem czy tobie, ale mi mrugał. Nawet nie? jak jedziemy w konwoju, jedzie za nami przepa przeładowcza, headery, to i tak utrzymujemy dosyć duży odstęp, żeby Tak. miejsce tam było, nie? Między sobą. Na szczęście nikt się nie wpychał, nie Tak. było takich złych akcji, Ale też mieliśmy niedzielę, to ten ruch był mniejszy, nie? Tak. Dzisiaj jakbyśmy się przemieszczali, to już by było gorzej. Na szczęście wieczorkiem sobie tutaj przyjechaliśmy do Ciebie, na spokojnie, ochłodzie. ale mówiliśmy na początku o Bizonie, Ty sam jesteś mechanikiem i używane kombajny, nie da się tego przygotować w 100%, żeby przejechać cały sezon bezawaryjnie. No nie da się i tym przykładem był Bizonik, który... 4 godziny tak naprawdę stał podczas awarii. Tak, I to nie była żadna poważna awaria, bo to tylko pękł jakiś pręt od sprzęgła tak naprawdę. tak, wysprzęgli tak praktycznie, nie? Mówi, że zanim go rozebrał, to też chwila minęła, zanim porobili, Tak. no to... A w tym kurzu, w tym wszystkim to nie jest takie przyjemne. Tam nie ma sprężarki, żeby sobie wydmuchać na polu, nie? No nie ma, A chyba, bez sprzęgła nie zjedziemy gdzieś chyba, tam. że spróbujemy i użyczymy mu powietrza. Możemy. Ale no, powiem Ci szczerze, że jak jeździliśmy sobie z tym Bizonem, to klimat jest, ale nic więcej oprócz tego. Poza klimatem, Nawet on miał kabinę i jak jechał za nami, to widziałem, że odjeżdżał, bo ten kurz i tak mu przeszkadzał, nie? To tak. nie jest to, że jest szczelnie i przyjemnie tam. i tak wchodziło. A sam kombajn, co możesz o nim powiedzieć? Bo już tak naprawdę tylko Ty nim jeździłeś. Ja tam Ci wykradłem 2 hektary gdzieś na przeżycie. Spoglądając na to, jak wy jeździliście, jak ja jeżdżę, nadal utrzymuję, że najlepiej ten kombajn mi służy, ja nim najbardziej jeżdżę. Wy w sumie jeździcie na innych, więc wasza nauka no nie jest na tym kombajnie. Tak. No ja już potrafię nim jechać szybko. I potrafisz go ustawić, to jest najważniejsze. Tak, co do ustawień. No i też potrafię już, jak to się śmiałem, że ten kombajn potrafi jeździć szybko, no już miałem możliwość, że się nie da nim szybko jechać. Robimy sobie takie konkurencje tutaj z Pawłem zawody, mniej więcej na straty, mamy tackę, sobie tam rzucamy. Tak. No, walczymy ostro, wczoraj udało mi się rekord zrobić, 0,23%. To było bardzo dobrze, to mamy niecałe 30 kg na hektarze zgubione. No.
Ale ty też tam poniżej 1% cały czas gonisz. Byłem poniżej procenta, miałem bardzo ładny wynik. Zależy, czy chcemy trochę więcej tej słomy, trochę Tak. popuściliśmy klepisko. I właśnie tutaj jest różnica, nie? Klient poprosił o zmianę, żeby coś tą słomą zrobić. Otwarłem raz szczelinę, drugi raz. No i przy każdym zwiększeniu praktycznie strata rosła, nie? Nadal było to dla niego akceptowalne, sam wyraził A to zgodę. nie było tam 10-20%, to Nie, było nie, tam nie. poniżej 2% i tak. Myślę, że było maksymalnie 1-3% i to było na tym moim ostatnim powtórzeniu, nie? Czyli na najbardziej Na otwartym najbardziej klepisku. otwartym, które ustawiłem, nie? Ale dzisiaj w życiu nie mam z tobą szans. W życiu nie Mimo masz wszystko. szans, Ale chociaż- powiem ci szczerze, że Juto jest dosyć mocno, szczególnie tam położone w drugiej części. I kurczę, no mam co robić, żeby cię dogonić. Co do żyta, dziwne. Wczoraj się Janka pytałem, mówię, jestem ciekaw, co by było w pszenicy 10-tonowej. Na moje oko to żyto ma około 5 ton, może nawet trochę więcej, ale ta słoma powoduje, że te 3,20 rotora metra ma co robić. Tobie te 1,20 m przyskoczy, a ja go ciągnę Do samego końca, nie? i on potrafi. Ja mam non-stop 100% obciążenia i ja go obciążam tak, że z 1000 jadę na 800 rotorem, nie? O, to nie, mi obroty na bębnie nie spadają, tak staram się trzymać go bezpiecznie. No u mnie się nie da, staram, bo jedziesz na normalnym, za chwilę coś grubszego i Tak, łepie, tak, nie? tak. No właśnie to jest taki problem, że są kępki takie bardzo Tak. mocne, nie? To jest 5. klasa i ona jest tak podzielona, że w jednym miejscu mamy wodę, a w drugiej nie do końca jest ten dosyć. Mamy obok kukurydzę, która też ma tą wodę, a tu gdzie stoimy akurat tej wody zbytnio nie Nie ma. wiem, czy zauważyłeś, ale jak jedziemy to pole, to są takie paski, gdzie idzie drena. Tak. Widać, w którym miejscu to zboże miało tą wodę. Tutaj akurat widać i te pole też było nasypywane, więc ta górka, która tutaj jest za niedługo i ten dołek tam dalej, to wszystko było sypane. To było chyba z 400 wywrotek Jeszcze siądzie ziemi troszeczkę, dosypanej, co? więc to pomału siada, nie? No i Paweł, też- jeździmy po okolicznych rolnikach, sporo już ich odwiedziliśmy. I oni się zapisują w formularzu, który jest pod filmem, tak naprawdę. Tak, No myślę, że już z 10 objechaliśmy tu w okolicy, nie? tak. Bo jeździmy tak naprawdę tu wokół komina, żeby zrobić tych hektarów. Nie chcemy jeździć na lawecie gdzieś tam po Polsce. Na razie testujemy te kombajny, póki jest pogoda, póki jest czas. Ale w tym tygodniu już tak naprawdę będzie koniec z nimi No, chyba. kombajny jeżdżą. Tutaj koło nas widać, że one wyjechały. Mamy dużo usługodawców, Gdzieś tu w dużymi oddali bizona kombajnami. słyszę. Tak, Gdzieś jedzie, jest nie? bizon, chodzi klas. Jakbyśmy po kurzu poszukali, coś jeszcze bym znalazł. Trochę jedzie. Ale tutaj mamy tak. Usługodawców jest dużo i to ubywa. Ale tak właśnie mówi, że jeździmy koło komina i praktycznie kończymy u jednego rolnika i zostajemy u drugiego. I to też nam dosyć daje, bo mamy różne warunki. Tu się załapaliśmy na warunek czegoś ciężkiego, czyli tego żyta. Tak, tak, tak. Ja też dzisiaj mam jeszcze ekologię do skoszenia, więc kolejny trochę taki, się tego boję, ci taka powiem. pineska, nie? No po życie myślę, że już nie ma się czego Już bać. nie ma się czego bać, nie? Pokazuje to, jak już przekroczyłeś 400 km, ja przekroczyłem, czy zbliżam się do 500 km zrobionych, to nie jest mało, nie? No nie. Ale tak jak już o tych bizonach wspominamy, no to wczoraj mieliśmy bizonka z kabiną, gdzie kurz mu się wkradał. Tak. Ale ty też masz możliwość i No też ja masz schowanego Powiem bizonka. ci, że mam 2 bizony, ale bez kabiny. No właśnie. Chyba dużej różnicy nie ma między bizonem z kabiną, bez klimy, a bizonem z daszkiem. Może trochę. Masz ewentualnie klimat, większy klimat Dokładnie. i do tego się skupmy. No ale idźmy drogą. No w tym roku tak Nowych naprawdę maszyn. bizon bardzo mało brał udział w moich żniwach. Większość wykosiliśmy aupaksami, rzepak kosiłem klawiszowym, później pszenicę kosiliśmy obydwoma. Obydwoma. No, co mam ci powiedzieć, to ciężko porównać te maszyny. Przeskok jest ogromny, nie? Wszystko ogromny, maszyna wiekowa. No, swoje nowa przeszła. maszyna to jest zawsze nowa maszyna i tu nie ma się Jakby co, to powiedzieć, co się dziwić, nie? starsza od nas pewnie, No i to nie mało, nie? maszyna starsza, ale to teraz porównajmy ją w drugim kierunku. Czy zastąpić tobie byłoby warto Aupaxem, którym testowałeś, Wiesz i co, czy byłbyś w stanie się... Sam komfort kabiny, nie? To jest największy plus, ta kabina. Wydajność i cała reszta to już jest sprawa drugorzędna, ale kabina nie wciągamy, nie myślimy o tym kurzu cały Tak. czas. Ja już rano jak przygotowuję tego bizona i myślę sobie, że dzisiaj jedziemy pszenicę, czy tam żyto, które w tym roku już jest bardzo mocno kurzące się, to już na samą myśl biorą ciarki, nie? Także czas pokaże. Tak. Co do kurzu, widać, że tego nie ma. Co do ogromnej kabiny, ja się gubię w tej kabinie. Mam ją dużą, jeszcze 3 osoby, bo zdarza się, że jeździmy z kamerzystą w 3 osoby. Powiem ci tak, czasami jak wsiadają do nas osoby, to wchodzi jedna, druga, trzecia, Tak. nie? Sporo ich tu się przemieszcza.
Więc ja mogę sobie nogi rozprostować, wychodząc na zewnątrz, No miejsce jest, policzysz. dokładnie. jedziesz i te 3 osoby nie zasłaniają mi headeru. Nic nie zasłaniają. Żadnego wzroku, nic. Ja widzę prawe lusterko, widzę cały header. No tobie jak do Bizona by 3 osoby wlazły, to byłby problem, nie? Jedna musiała siedzieć w zbiorniku chyba. No, a do zbiornika też się oglądasz, więc nadal byłby problem, Dokładnie. nie? Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.